dobry Państwu po raz kolejny. Witam ze studia festiwalowego. Tym razem będę miał przyjemność rozmawiać z Łukaszem Kowickim, Dzień dobry. dyrektorem do spraw transformacji z Elekta Business Services. Ja bym poprosił Cię, Łukaszu, na początek o przybliżenie tego, czym zajmuje się Elekta i jaka jest Twoja rola w ramach transformacji cyfrowych, w ramach firmy. Jasne, super. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na ten event. Jest to pierwsze wydarzenie i faktycznie jest trochę inne niż wszystkie do tej pory, na jakich byłem, więc bardzo ciekawe. Na pewno kontynuujcie to. Od tego chciałbym mamy rozpocząć. plan. Natomiast jeśli chodzi o Elektę, Elekta jest firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania do radioterapii. Mówiąc krótko, tworzymy maszyny, ale i oprogramowanie, które dostarczamy do szpitala, które pozwala na leczenie właśnie nowotworów metodą za pomocą radioterapii. I to jest jakby kompleksowy projekt, dlatego że to cały bunkier, czyli idziemy do szpitala, budujemy bunkier, czyli mamy prace architektoniczne, różne, stawiamy naszą maszynę, instalujemy, dostarczamy oprogramowanie i wtedy można... To ja od razu pociągnę trochę wątek, czyli zakupy bardzo różne. Zakupy bardzo różne. Właściwie to mamy 3 kategorie. My je nazywamy kategoriami directowymi, indirectowymi i są tak zwane kategoria third party, gdzie w Elekcie dość długo spieraliśmy się, czy to są zakupy directowe, czy indirectowe, bo to są produkty, które musimy dostarczyć razem z naszą maszyną w ramach instalacji. Rozumiem. Więc ktoś powie, załóżmy, dostarczamy krzesło, biurko i komputer, bo to jest potrzebne. Ktoś powie, że to jest direct, bo w końcu w ramach koksów musimy dostarczyć, ale ktoś inny powie, że nie, no bo zarządza tym nasz obszar indirect. Finalnie doszliśmy do porozumienia i ustaliliśmy, że mamy zakupy production i non-production. Czyli direct, indirect tak naprawdę, ale produkcyjne to są te, które służą tylko do wytworzenia maszyny, Jasne. a non-production to są third party, indirect i to robi nasz dział indirect. Wiem, taka anegdota, ale w Elekcie bardzo dużo czasu spędziliśmy, żeby to nazewnictwo ustandaryzować. Moja rola aktualnie dotyczy wsparcia organizacji w transformacji systemów klasy ERP. Zaczynałem moją przygodę z wdrożeniem systemu Coupa i transformacją zakupową. Aktualnie wychodzę trochę szerzej poza ten obszar i dotykam trochę tematów sprzedażowych, trochę produkcyjnych czy supply chainowych, natomiast aktualnie najbardziej skupiam się na tematach legalowych, czyli robimy transformację naszego obszaru prawnego, wdrażamy rozwiązania do zarządzania umowami globalnie, czyli i komercyjne, i zakupowe. To ma być jedno scentralizowane narzędzie. Ja od razu zadam pytanie, co to znaczy globalnie w Waszym przypadku? Zanim przejdziemy już do dyskusji na temat systemu zakupowego, bo to mnie... Myślę, Globalnie nas tutaj oznacza cały świat, realnie. Mamy bodajże 60 spółek na całym świecie, plus chyba około 100 rynków, na których mamy dystrybutorów. Generalnie dostarczamy wszędzie. Czyli dostawców też macie wszędzie. Dostawców mamy wszędzie, dostarczamy wszędzie i mamy shared service, który jest, czyli nasze Global Business Services, który jest w Warszawie i tam właśnie pracuje. I z tego miejsca wszystkie usługi oferujemy globalnie, czyli jeżeli przykładowo w procesie zakupowym mówimy o procesowaniu faktury, to te osoby, które są u nas w Warszawie, właściwie obsługują proces jakby fakturowania, invoicingu. Na całym świecie. No nie licząc Chin i Japonii, bo Gdzieś tam te rynki macie nie każdy obsłużone. te znaczki chińskie i japońskie u nas jeszcze rozumie, ale jakby to jest obsługiwane lokalnie, natomiast cała reszta jest robiona stąd, z Warszawy. Dobrze, to ja wrócę do pytania twojego, które było bazą do twojego wystąpienia. Rzeźbienie doskonałości czy kruszenie marzeń. A jakby chciałbym zacząć od clou, czyli jak przekonać w ogóle organizację, czy też jaki jest proces dochodzenia do tego, żeby zanim zaczniemy w ogóle wdrażać, bo rozumiem, że o tym rozmawiamy, zanim zaczniemy wdrażać, zdefiniować, co my chcemy mieć na samym końcu, po tym wdrożeniu. Chciałbym, żebyś przybliżył może trochę historię też, jak do tego doszło, że dzisiaj jesteś w stanie rozliczyć to wdrożenie, pokazać efektywność, dostarczyć support, realizować usługi powdrożeniowe. To jest bardzo bliski mi temat, bo jakby to jest przedmiotem bardzo wielu dyskusji z zarządami, z dyrektorami. Dlaczego my dzisiaj rozmawiamy o tym, co ma być na końcu i jak my chcemy mieć wdrożony system i to jak najszybciej? No, długie pytanie, to i odpowiedź nie będzie krótka. Na to liczę. Jeżeli tak zacząć, jeżeli myślę o wdrożeniu systemu zakupowego, ja lubię używać słowa transformacja. Kiedyś nie lubiłem, ale od kiedy bardziej wszedłem w temat change managementu, to prawda jest taka, że wdrożenie to jest tylko wdrożenie, ale cała otoczka to jest więcej niż samo wdrożenie i to powoduje, że robimy transformację. A system zmienia nasz sposób pracy
czy tego chcemy, czy nie. Więc realnie jak nazwiemy coś transformacją, to łatwiej przekonać ludzi do zaangażowania się w ten cały proces. Natomiast nie możemy, znaczy, pewnie możemy, ale nie powinniśmy wdrażać systemu tylko po to, żeby go wdrożyć. Raczej mamy jakiś cel, jakąś wizję, jakiś pomysł. Nie zawsze jesteśmy w stanie to super dokładnie skwantyfikować, bo jeżeli chcemy zrobić transformację, to używamy benchmarków do liczenia różnych benefitów i tak dalej. Natomiast powinniśmy przynajmniej znać kierunek, do którego dążymy i ten cel finalny, który chcemy osiągnąć. Znowu, mogą pewne rzeczy zmienić się po drodze, bo życie się zmienia, biznes się zmienia, Zdecydowanie. ale wdrażamy system w jakimś celu i jeżeli chcemy usprawnić przykładowo nie wiem, proces zakupów, czy relacje z dostawcami, czy chcemy poprawić sposób naszych jakby operacyjnych zakupów i tam doprowadzić do efektywności, to się raczej nie zmienia. Być może metoda finalna się odrobinę zmieni, ale cel pozostaje ten, który jest. I jakby to wszystko sprowadza się do business case'u, czyli na początku, kiedy coś robimy, to dość istotne jest to, żeby wiedzieć, co chcemy osiągnąć i podejść do tego business case'u metodologicznie. Jakby z reguły liczymy oszczędności w obszarze finansowym, produktywności, zarządzaniu ryzyka czy compliance'em, tak generalizując gdzieś w tych trzech obszarach, ale business case to nie jest tylko to. Business case to jest myślenie o tym, z kim będziemy pracować, czyli o stakeholderach. To jest analiza tego, co mamy dowieść, analiza zmiany, którą chcemy przeprowadzić, żeby móc ocenić, jak wiele zasobów potrzebujemy, żeby to zrealizować i jaki finalnie budżet będzie potrzebny. Liczymy też ROI tego projektu. No, żaden sensowny CFO nie powie, OK, wdrażajcie system, jeżeli wiem, że on raczej przyniesie negatywny efekt finansowy niż pozytywny. Więc jakby to wszystko tak naprawdę musimy już rozpocząć na poziomie business case'u. To nie jest temat na 2 tygodnie. My budowaliśmy business case bodajże pewnie blisko roku. Zajęło nam... My już mamy pierwszy hint. Tutaj, proszę Państwa, pierwszy hint przekazany tak, z tym, przez Łukasza, przez praktykę. Muszę przyznać, ja tego business case'u nie budowałem w Elekcie. To był ten business case, ja dołączyłem do Elekty, żeby już poprowadzić wdrożenie, natomiast business case był zrobiony zanim dołączyłem, ale patrząc na to, jak został zrobiony, to akurat byłem mocno zadowolony, bo dyrektor zakupów w Elekcie jest bardzo twardo stąpający po ziemi. On nigdy nie obiecuje czegoś, czego nie da się dowieść, co jest jakąś tam pomysłem czy wizją, więc akurat tu było dobrze. Niemniej jednak, żeby móc coś ocenić, czy dowieźliśmy, czy nie dowieźliśmy, to po pierwsze muszę wiedzieć, co jest naszym celem i musimy ustalić to, w jaki sposób będziemy to mierzyć, jak to mamy osiągnąć. I znowu, go live to piękny moment. To jest moment, kiedy kończą się problemy wynikające z nie wiem, audytem projektu czy checklistą go live i dostajemy zgodę z IT i z innych obszarów na go live. Jest go, zielono, jedziemy. Czyli kończą się problemy z tym, nie wiem, kilkunastoma osobami, które nam muszą wydać decyzję na go live i zaczynają się problemy z 1000 osób, które mogą teraz eskalować problemy w ramach codziennego korzystania. Więc musimy być na to przygotowani, musimy mieć plan. I zdecydowanie ja tu jeszcze tylko chciałbym uzupełnić i pewnie się ze mną zgodzisz, że to nie tylko użytkownicy wewnętrzni, ale też użytkownicy dostawców. Jakby w systemach zakupowych musimy pamiętać o tym, że ten change management to nie dotyczy tylko wnętrza organizacji, ale też zewnętrza, tak? Oczywiście. X set tysięcy dostawców, w zależności od tego, z jakim case'em mamy do czynienia, też musi być właściwie obsłużony, tak, żeby uzyskać te wskaźniki, które sobie założyliśmy. Pewnie. Jeżeli myślimy o procesach przetargowych przykładowo i chcemy, żeby dostawcy zaczęli korzystać z naszej platformy, to oni muszą być włączeni do procesu zarządzania zmianą. To możemy wymusić pewne rzeczy, zawsze da się pewne rzeczy wymusić. Pewnie w Polsce, w naszej, mimo wszystko tej kulturze często jeszcze hierarchicznej, folwarcznej, jakbyśmy tego nie nazwali, często próbujemy wymuszać. No ale jednak badania pokazują, że kultura oparta o trochę inny model daje lepsze efekty, czyli próbujemy uczyć, próbujemy przekonywać, próbujemy ten change management robić w taki sposób, żeby zaangażować ludzi i pokazać im wartość. Jak zobaczą, że na tym skorzystają, to pójdą za tym. Natomiast to nigdy się nie wydarzy na początku. Na początku jest ten ciężko. Ten opór jest i trzeba do niego racjonalnie podejść. Jest opór. Dzisiaj była mowa o Excelu, że ten Excel, wszyscy chcą robić wszystko w Excelu. Chcą robić w Excelu, bo tak naprawdę nie musisz się uczyć Excela. Okej, z zaawansowanych funkcji wychodzi nowa wersja, pewnie wypada coś poznać. Natomiast Excela wszyscy znają i do niego nie musisz nikogo jest uniwersalnym językiem komunikacji też wewnątrz organizacji. Jak ja mam swoje lata, to od dziecka powiedzmy używałem Excela, więc to nie jest nic nowego. Natomiast kiedy przychodzisz z platformą zakupową, która oczekuje, że ona się do ciebie będzie naginała, bo jest wdrożona w taki sposób, żeby ci pomóc, ale nie zrobi wszystkiego dokładnie w taki sposób, jaki ty byś chciał,
No a wiesz, że w tym Excelu możesz zrobić wszystko, więc zawsze będzie ten opór. Ja to nazywam szukanie takiego case'u, który hipotetycznie może wystąpić, nigdy w rzeczywistości nie wystąpił i chcemy, żeby go system obsłużył. Tak, to jest magia biznesu, który uczestniczy w warsztatach i nagle zaczynamy, ja pamiętam nasze wdrożenie i mieliśmy dział finansów, bo nasze wdrożenie skupione było głównie na procesie P2P, czyli proces zapotrzebowanie, zamówienie, dostawa, faktura. I pamiętam, jak wiele różnych rzeczy oczekiwał obszar finansów, żebyśmy nowe pola, różne rzeczy, algorytmy, Dokładnie. weryfikacje dodali, a potem finalnie oczekujemy ułatwienia pracy dla użytkowników. Każdą rzecz, którą, no, to były negocjacje. Na szczęście znowu, dyrektor zakupów jest bardzo twardo stąpający po ziemi. Na to, co jest sensowne i realne, zgodziliśmy się, no bo też chodzi o to, żeby obsłużyć procesy biznesowe, ale to wszystko, co jest niepotrzebne, zostało odrzucone, a i tak ludzie narzekali na tą część, która została. Uważali, że system jest nieintuicyjny, bo nagle muszę jakieś dziwne pole uzupełniać. No cóż, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, no ale znowu, treningi, spotkania, tłumaczenie, to jest cały etat, w sensie cały etat, który poświęcasz na to, żeby organizować spotkania z różnymi osobami i tłumaczyć im, Przekonywać, po co tłumaczyć, robimy to, co pokazywać. wystarczy powiedzieć, słuchaj, to jest prezentacja, to jest decyzja, o czym my tu w ogóle rozmawiamy. No ale można tak zrobić, oczywiście, ale możesz się spotykać, tłumaczyć, zastanawiać, jak temu człowiekowi pomóc, ale musisz też dobrać musisz znać te kluczowe osoby, które najbardziej będzie to bolało. I w naszym procesie to jest dział oczywiście procesowania faktur, czy dział accounts payable. Z tymi ludźmi pracowaliśmy codziennie. Codziennie się spotykaliśmy, mieliśmy daily meetingi, później weekly reporting i tego typu rzeczy, bo każdy najdrobniejszy problem, który się u nich pojawił, raz 10 000 faktur, robi się dużym problemem. I ja nie twierdzę, że nam wyszło wszystko idealnie, ale na szczęście te osoby miały dużo wyrozumiałości i tolerancji dla nas. No i finalnie po chyba 1,5 miesiącu udało nam się doprowadzić system do postaci, gdzie ten cały backlog nam się uzbierał, został wyczyszczony i od tego czasu już pracowaliśmy w takim trybie dziennym. Dalej były rzeczy do usprawnień, ale pracowaliśmy na bieżąco. I znowu, nawet testy tego nie wyłapią. To jest coś, co po go live'ie ustalasz Żywe case'y, które się pojawiają na bieżąco, bezpośredniego procedowania. To jest lean, to jest continuous improvement. To jest po prostu spotykasz się i na bieżąco pracujesz nad usprawnieniami. Niektóre z usprawnienia oczywiście są problemy, błędy, które musisz naprawić, ale niektóre rzeczy wychodzą naturalnie, gdzie próbujesz stary proces jednak trochę odwzorować w nowym i nagle ludzie przychodzą i mówią, słuchaj, to jest bez sensu, Łukasz, po co my to robimy? A może byśmy przeskoczyli ten krok? I to są te usprawnienia. Pamiętam, że mieliśmy ze 150 change requestów stworzonych w większości przez nasz zespół AP i trochę tak doprowadziliśmy system do takiego poziomu, gdzie proces był już w miarę przyjazny, a po 2 latach muszę przyznać, że ten cały czas procesowania faktur, płatności dostawcom, to wszystko zostało znacząco usprawnione. I z tego akurat jestem zadowolony. Więc nie wiem, czy to był sukces całej transformacji, bo ja nie lubię nazywać sukcesem czegoś, co sam robiłem, bo to trochę tak, narcystycznie. Ja oczywiście z całym zespołem, natomiast kiedy rozmawiam z ludźmi i oni widzą, z ludźmi w naszej organizacji, to uważają, że faktycznie udało nam się dowieść coś, co jest dla nich wartościowe. Ja bym jeszcze podpytał o ten change management, bo to już wiemy, rozmowa w zasadzie od paru minut rozmawiamy o tym, co się właśnie dzieje po go live'ie, w jaki sposób pracować z użytkownikami, w jaki sposób pracować ze stakeholderami po wdrożeniu. Tutaj jeszcze jeden aspekt chciałbym, żebyś nam przybliżył, jeżeli chodzi o to, nie wiem, różnice międzykulturowe, bo to wdrożenie było oparte, tak jak wspominaliśmy, o kilkanaście krajów. Tak, łącznie 50, tak. O, to nawet ponadto. W jaki sposób z tym sobie radziliście? Z różnicami podejścia, pewnie też zaawansowania poszczególnych funkcji u różnych waszych, w różnych departamentach, w różnych spółkach, rozsianych po całym świecie. Nie ukrywam, że to była dla mnie najciekawsza część tego projektu. Ja bardzo lubię kultury organizacyjne i uwielbiam, dołączyłem do Elekty, bo chciałem pracować i z Azjatami, i z Amerykanami, i z Europejczykami. I trzeba, wiadomo, mieliśmy pewien rollout plan i planowaliśmy wdrożenie, natomiast faktycznie jest tak, że po tym, co się słyszy o różnych kulturach organizacyjnych,
to wiele rzeczy mi się sprawdziło. No, mogę podać kilka przykładów. Zdecydowanie, na to liczę. Praca w Europie jest bardzo ciekawa, bo jednak każdy kraj chce być bardzo niezależny. Trochę jak jesteśmy w Unii i każdy chce tu swoją suwerenność zachować. I to było bardzo widać w projekcie. Holendrzy, wspaniali ludzie, ale w trakcie projektu punktowali każdy drobiazg, który był rozbieżny z ich oczekiwaniami. Ale oczywiście, że były rozbieżności, bo chcieliśmy wdrożyć standard, a oni chcieli mieć swój własny standard, więc tutaj jakby w Holandii mieliśmy taką sytuację, że cokolwiek się drobna pierdoła, że tak się wyrażę, eskalacja prawie wręcz do CEO, więc musieliśmy sobie z tym radzić, ale znowu dyrektor zakupów tutaj wziął na siebie to brzemię i on był tym pośrednikiem i tłumaczył wiele różnych rzeczy. Z Brytyjczykami współpraca jest wspaniała, ale trzeba mieć przygotowany plan działania. Tam jest oczekiwanie, że akceptujemy różne rzeczy, no ale pokaż mi, że w ogóle wiesz, do czego chcesz iść. W krajach, w Niemczech przykładowo, mamy związki zawodowe. Dla mnie praca ze związkami zawodowymi to jest doświadczenie na całe życie, dlatego że tak się składa, że to jest organizacja wewnętrzna, która potrafi zablokować każdy projekt. I to tak na serio. Potrafimy nie wdrożyć czegoś tam. Mi to zajęło chyba 9 miesięcy i kiedy udało się dostać zgodę związków zawodowych na to, żeby kupa została wdrożona, to dostałem kilka maili z takimi gratulacjami od osób, które wdrażały inne systemy, że ojej, no czas. Dokonałeś. Powiedz mi, jak to, ale podam tutaj przykład. W kupie jest, akurat ten system wdrażałem, na poziomie faktury, czy na poziomie zapotrzebowania, jak akceptujesz, jesteś akceptującym, możesz zobaczyć taki znaczek, że jesteś zielonym królikiem albo czerwonym żółwiem. I to jest tylko informacja, że akceptujesz coś wolniej niż średnia, czy szybciej niż średnia. Z tego co wiem, to też jest dostęp do zewnętrznych benchmarków. To nie jest tylko wewnątrz organizacji, jest w stanie to pokazać w twojej branży. Czy jesteś właśnie tym przysłowiowym żółwiem czy królikiem. Tak, ale to jest coś, co jest dostępne dla admina, dla osób zarządzających, natomiast dla wszystkich akceptujących ja mogę zobaczyć, jak ten mój... I to jest właściwie benchmark, czy to jest benchmark rynkowy, czy benchmark u nas w Elekcie, to już teraz nie pamiętam, bo to było lata temu, ale ludzie się na to nie zgodzili. To jest weryfikowanie, nie wiem, produktywności pracownika, sprawdzanie, czy ktoś robi coś na czas. Ta funkcja mogła całkowicie nam zablokować wdrożenie. Na szczęście był checkbox, wyłącz tego królika i tego żółwia, wyłączyliśmy, od tego momentu się udało. Więc to były takie ciekawe doświadczenia z rynkiem niemieckim. I jeszcze ostatni przykład, mogę dwa krótkie. Jeden to Chiny, praca z Chińczykami czy z Japończykami. Jest o tyle ciekawe, że tam jest zachowana bardzo wyraźna struktura i hierarchia. Prowadzimy workshop, rozmawiamy, dyskutujemy, czy są jakieś pytania. Nic. Myślimy sobie, kurczę, ale to będzie proste wdrożenie. Idziemy, przesyłamy template tutaj. Nagle po callu czy po spotkaniu okazuje się, że te osoby wysłały feedback do swojego menedżera, menedżer do menedżera i na koniec dostaliśmy feedback po jakimś tygodniu, że generalnie nic się nie podoba, tak? Ale to się nie dzieje na spotkaniach. Czyli takiej dynamiki nie ma bezpośredniej, nie można reagować, też tłumaczyć, tylko trzeba się odnieść do pewnych kwestii już bardzo strukturalnie po czasie. Raczej nawet na spotkania trzeba zapraszać osoby wyżej w organizacji, ponieważ to są osoby, które są uprawnione do zabrania głosu, niż osoby, które są w procesie. Dla mnie raczej istotna była osoba w procesie, bo ona może powiedzieć konkretnie, co jest potrzebne. No też bym poszedł tym tropem. Ale faktycznie finalnie zrobiliśmy spotkania dwa. Jedno dla osób w procesie, a drugie dla osób decydujących, tak żeby również ale znowu to jest stakeholder management. To jest musimy tych osób, tych powerful people zaadoptować do tego wdrożenia, przekonać ich, bo jak oni później coś powiedzą, to się idealnie zadzieje, ale to trzeba zrobić właściwie. I to samo jest w Turcji, czy na rynkach, tutaj rynek Timea dla nas. Zauważyliśmy, że tam jest bardzo trudno o zwiększanie efektywności, jeżeli robimy to oddolnie i przekonujemy, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy wysyłać statystyki, jakie jest pokrycie faktur zamówieniami w poszczególnych krajach i kontrolerzy to zobaczyli i później regionalni kontrolerzy, a specjalnie załączaliśmy wykres, gdzie każdy regionalny kontroler mógł zobaczyć swój region na tle innych. Okej. Sytuacja w ciągu... Czyli taki wewnętrzny benchmark. Wewnętrzny benchmark. Mocno przekonujący. Wydaje mi się, że maksymalnie 2 do 3 tygodni zajęło, gdzie rynek Timea stał się wzorem dla wszystkich. Po prostu kontroler regionalny powiedział, od tego momentu ma być 100% faktur pokrytych zamówieniami. Wymagało to od ludzi nagle wyprostowania sytuacji, tworzenia
dużej liczby zamówień po fakcie, bo tak to na początku wyglądało, ale nauczyli No ja się. osobiście znam wiele wdrożeń, które rok po wdrożeniu i jeszcze po fakcie uzupełniają cały czas, mając tą ścieżkę taką backupową, którą gdzieś ktoś przewidział, bo trzeba było na potrzeby wdrożenia, żeby doprowadzić do go live'u, a nie implementacji. To Turcy u nas są taki był, ale to, że oni to zrobili, nagle inne kraje zobaczyły. O kurczę, ta Turcja, która tak To jak kiepsko- już Turcy jak to już Turcy zrobili, najadę, to i reszta da radę. Nam łącznie zajęło prawie 2 lata, żeby też nie mówić, że 2 lata od pierwszego go live'u, czyli rok po ostatnim go live'ie, żeby dojść do poziomu non-PO, no-pay. Ale to była decyzja biznesowa. Jesteśmy firmą, która jest firmą skandynawską, mamy kulturę organizacyjną taką, jaką mamy, która mi się akurat bardzo podoba. I nie ma takiego założenia, że my od go live'u zmuszamy kogoś do czegoś. Raczej próbujemy uczyć, Przekonywać. edukować, przekonywać, pokazywać benefity i wartości. I tak doszliśmy do bodajże 83 czy 5% pokrycia PO, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć, OK, to ostatnie 10%, już ile pracy trzeba wykonać na przekonywanie, pewnie trzeba powiedzieć stop. I ustaliliśmy bodajże, nie wiem, 3 czy nawet 6 miesięcy od tego momentu na taki hard stop. Wszyscy o tym wiedzieli i od tego momentu wdrożyliśmy non-PO, no-pay. I działa. czyli ewolucyjnie, a na koniec rewolucyjnie. Tak bym to podsumował. Ja bym powiedział tylko i wyłącznie ewolucyjnie, bo te ostatnie kilka procent, to ci ludzie od roku wiedzieli, że trzeba to robić. Oni byli na to przygotowani, to nie była nowość, więc ja się boję słowa rewolucja tak w ogóle, bo w zarządzaniu zmianą, w transformacjach, dla mnie słowo rewolucja To ma jest, złe konotacje, nie, rzeczywiście. według mnie ewolucyjnie i naprawdę duże znaczenie ma ten proces continuous improvement, lean, bo to wtedy tak naprawdę my cały czas musimy analizować, co się zmienia, bo to nie jest tylko to, że musimy po wdrożeniu dodawać nowe katalogi albo dopasowywać się do jakiejś sytuacji, gdzie coś Nie wiem, zmiana performuje. ścieżek, gdzieś jakiś wypadnie ktoś na drabince akceptacji, no to jest normalna praca administracyjna. Tak, ale my również powinniśmy na bieżąco analizować ten proces i go trochę tak challenge'ować, czy on na pewno jest sensowny i czy na pewno, Zdecydowanie. możemy dokładać kolejne katalogi, ale czy cały proces tworzenia tych katalogów jest w ogóle sensowny? I takich pytań, czy takich rzeczy zrobiliśmy bardzo dużo z różnymi klientami biznesowymi, bo to raczej per kraj już trzeba było analizować i finalnie ja mam jakieś raporty, ile, bo to w godzinach czy dniach oszczędności dostarczaliśmy takie efektywności. Pracujemy w firmie zawsze Elekta Business Services, to jest jakby ten shared service oparty o lean. Tutaj każdą rzecz, którą robimy, jest oczekiwanie, że potrafimy policzyć, jaką wartość ta rzecz wnosi, więc mamy trochę takie zakodowane, że nawet nie idziemy do klienta biznesowego bez powiedzenia mu, ile to może wnieść benefitów. Takie jest oczekiwanie naszego menedżera, które również bardzo popieram. Jakbyś mógł zdradzić takie 3 główne wskaźniki KPI, które zdefiniowaliście, przeprowadziliście przez projekt i rozliczacie, czy rozliczaliście? Okay, ja nie mówię o wartościach, tak, dobrze, bo to dobrze. mogą być rzeczy, którymi powiedziałeś. może do końca nie będziesz chciał się podzielić. Nie mam takiej wiedzy, natomiast takie 3. Dobrze, że powiedziałeś dla naszego projektu, bo już chciałem odpowiedzieć, że to zależy, bo każdy ma inne cele i inne wskaźniki do tego buduje. Dla nas takim kluczowym wskaźnikiem efektywności to było PO compliance, czyli pokrycie faktur zamówieniami. I tutaj mieliśmy cel biznes case'owy od 15% do 85%. No i jak doszliśmy do tych 85, to właśnie stwierdziliśmy, dobra, możemy iść dalej. Dlaczego w sumie mamy skończyć na tych 85? Ze strony drugi taki kluczowy wskaźnik to był w ogóle ten invoicing process, czyli czas procesowania faktury, ale procent faktur zapłaconych na czas. Bo fajnie, kiedy mamy super sprawny proces, ale on nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nigdy nie płacimy na czas. Akurat w Elekcie, czy wiem, że są różne polityki firmy, ale w Elekcie naszym Myślę, celem... że taka polityka, żeby nie płacić na czas, to już trochę do przeszłości odchodzi. Mam nadzieję. W Elekcie jest duży nacisk na to, żebyśmy płacili na czas, więc raczej traktujemy to jako naszą, jakby coś do poprawy po naszej stronie, jeśli nie możemy zapłacić, niż to, że mamy ekstra parę dni obrotu pieniędzmi, czy tam working capital, tego typu rzeczy. Więc drugi to jest płatność na czas, czy invoicing proces, to potraktujemy jako jedno. No i trzecie oczywiście, my finalnie raportowaliśmy wdrożenie benefitów z projektu. To nie I tutaj, to jest akurat ciekawe, nie zdążyłem o tym powiedzieć. Ja cię bardzo proszę, jakbyś mógł rozwinąć ten projekt temat. został wyliczony w taki sposób, że oczywiście mamy koszty i mamy benefity. One zostały policzone właśnie między innymi benchmarkami.
posiadanie dobrego systemu raportowania, czy systemu sourcingowego daje jakiś tam procent całego wolumenu oszczędności. No, to była wizja, więc trzeba było tym się posiłkować. Natomiast dyrektor zakupów wyraźnie powiedział, że nie chciałby, żeby benefity, nie wiem, to będzie parę milionów dolarów, czy paręnaście w sumie, żeby to były benefity wynikające z systemu. Bo zadam ci pytanie, czy jak kupiec zrobi e-aukcję i aukcja da jakieś wyniki, to czy to znaczy, że on mimo wszystko sam nie jest w stanie tego osiągnąć, że ten system jest od niego lepszy? I jakby staraliśmy się uniknąć tego dylematu. Chodziło o to, żeby dostarczyć system, który wspiera pracę kupców i razem dzięki temu ekosystemowi my jesteśmy w stanie jako dział zakupów dowieść dużo większe benefity. Dlatego właśnie benefity finansowe, które były założone dla całego wdrożenia, zostały włożone czy dodane do targetu zakupów. Czyli przez kolejne 3 lata zobowiązał się, że dowiezie wszystkie zakładane oszczędności w postaci zwiększenia swoich targetów oszczędnościowych. I to się udało i to powiedziałbym nawet z nawiązką. Znaczy najgorsze jest to, że to zostało. Ale akurat James, który jest dyrektorem, zakładał, że tak będzie. Jeżeli firma przyzwyczai się do tego, że można dowozić więcej, to dlaczego po 4. roku mamy to ograniczyć? Więc jakby ten target podwyższony, on został i jest chyba teraz już, będzie w każdym roku dodany. Ale mi się akurat to bardzo podobało, bo nikt nie próbował powiedzieć, że ten benefit jest dzięki tutaj kupcowi, ten dzięki systemowi, to jest całość. No to właśnie że mam ludzie, system, procesy, system, tak? Tak, Ludzie, procesy, technologia, dla mnie w tej kolejności. To, że mam świetny system do raportowania danych per commodity, per jednostka, per kraj i tak dalej, nie potrzebuję na to spędzić tygodnia, tylko w ciągu godziny dostaję dobry raport, to mogę zacząć pracować nad strategią zakupową. Zdecydowanie, uwalniam czas. Uwalniam czas. Co więcej, jestem w stanie dużo lepiej zobaczyć, co faktycznie wchodzi mi w te wydatki, bo do tej pory, jak nie mieliśmy systemu, to nasi kupcy po prostu wybierali kluczowych dostawców i przeglądali faktury, bo szczegóły tego, co kupowaliśmy, były na fakturze. Oczywiście mieliśmy umowy, ale żeby czasem dojść do tego poziomu, gdzie chcesz iść do dostawcy i rozmawiać z nim merytorycznie, no to wypada się wdrożyć bardziej głęboko w ten temat. I dzięki dobremu raportowaniu kupiec miał naprawdę narzędzie, żeby móc... No to jest złoto. To jest złoto dla kupca, żeby mieć pełne dane w czasie rozłożone z pełnym cyklem i tak dalej. Zatem nie jestem w stanie powiedzieć, czy samo wdrożenie systemu, na pewno samo wdrożenie by tego nie dało, natomiast wdrożenie, zmiana, bo znowu, jak masz tylko umowy, faktury, a nie masz zamówień, nie masz tego requisition, nie jesteś w stanie, my też założyliśmy, że część wydatków w ogóle nie zaistnieje, bo kiedy jest requisition i ten budget owner, czyli ktoś, kto zarządza budżetem, on może w końcu zdecydować, my tego nie potrzebujemy, bo mamy preferowanego dostawcę. Po co kupujemy IT przez Amazona, przykładowo, bo ktoś mógł sobie tak wymyślić, że kupi laptopa po cichu przez nasz punch-out? Przecież mamy preferowanego dostawcę i tam mamy nasze rekomendowane stawki, proces, wszystko ustalone. Więc kiedy przychodzi faktura, a nie masz PO, to jedyne, co możesz zrobić, to spuścić głowę i zaakceptować. Możesz się burzyć, możesz eskalować, możesz narzekać na ludzi, ale jak firma podjęła to zobowiązanie, to ty to jest za późno. Za późno w ogóle na jakąkolwiek strategię, podejście, sposób I to był działania. Nawet nie pamiętam, ile my wyliczyliśmy, bo jak czegoś nie kupisz, to trudno powiedzieć, ile mogłeś zaoszczędzić. Cost avoidance się to ładnie nazywa. Czy cost avoidance my liczymy akurat, liczymy do wydatków, których nie musielibyśmy ponieść, ale nie w no to tutaj też byłby cost avoidance, natomiast my w zakupach bardzo często mamy cost avoidance, bo na przykład załóżmy, mamy renegocjację umowy i dostawca proponuje nam ofertę, ale kupiec szybko ją zbił do poziomu aktualnego. No to nie jest oszczędność. To nie jest oszczędność w tym sensie, że P&L nie będzie zaoszczędzony, będzie ten sam utrzymany, ale udało nam się zbić podwyżkę ceny, która by była planowana na kolejne lata licencji, przykładowo. Natomiast tutaj też masz rację, to jest jakby cost avoidance, ale wynikający z tego, że w ogóle nie musimy nie dokonujemy zakupu. Albo przekierowujemy osobę na właściwą ścieżkę. Więc trzeci wskaźnik, o którym bym powiedział, to oszczędności i uważam, że on zawsze, inaczej, to wskaźnik finansowy, czyli benefity finansowe. I uważam, że on powinien być. W sensie trudno jest udowodnić jakikolwiek sukces transformacji, kiedy idziemy do CFO czy do ludzi w zarządzie i mówimy, zrobiliśmy efektywność, zrobiliśmy tutaj compliance, ryzyko, wszystko zostało usprawnione, ale finansowo jak to wyszło? No nijak, albo nie wiemy jak. My powinniśmy wiedzieć, co my finalnie dostarczymy. Przynajmniej w to wierzę. Zdecydowanie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Łukasz, za rozmowę. Krótko podsumuję. Przygotowanie projektu, realizacja projektu, stream change managementowy,
dobra współpraca ze stakeholderami, posiadanie jakby biznes ownera, bo tak go nazwę, tego przysłowiowego dyrektora zakupów, który jest w stanie Sponsora, pracować z nami. sponsora projektu. Dobrze. Posiadanie takiego sponsora projektu, który wie, co ma być co jest na początku, co ma być na końcu. No i zespół, który to zrealizuje. W różnych warunkach związanych z różnicami międzykulturowymi, z różnicami w podejściu do samego procesu. Także przygotowanie, realizacja, no i support. Support po wdrożeniu. To jest coś, co jakby zawsze się pojawia w dyskusjach, także moich z potencjalnymi klientami, gdzie często zapominamy. Tak. Często zapominamy o tym, chcąc uruchomić system jak najszybciej. Zobacz, jak to wszystko prosto brzmi, nie? Takie łatwe. A jednak Gdzieś nie w jest. detalach, natomiast jakby zwracam uwagę, tutaj też doświadczenie Łukasza moje podobne, że bez tej otoczki, no mamy te wskaźniki, które mamy, gdzie tam te 30-40% projektów transformacji cyfrowej się udaje, a reszta nie. Więc tylko takich projektów. Dziękuję ślicznie raz jeszcze za rozmowę i za udział w konferencji. Dziękuję bardzo. Dzięki.